Cześć i witam na kanale Cynicznie po polsku. W dzisiejszym podcaście, w wywiadzie z profesorem Bogdanem Góralczykiem, dowiecie się, kto ma wpływ na użycie broni jądrowej i w czyim interesie to użycie jest. Czy Chińczycy mieli swoje plany dotyczące centralnego portu komunikacyjnego? Kiedy Chińczycy odbiją utracone ziemie i co jest kluczem do osiągnięcia tego celu? Czy Rosja komplikuje, czy ułatwia sprawy Chinom? Kto chciałby eskalacji konfliktu między Tajwańczykami a Chinami kontynentalnymi? Zapraszam do odpowiedzi na te pytania w komentarzach i odsłuchania dzisiejszego podcastu. Pozdrawiam. To, żeby nie używać broni jądrowej, jest w interesie całej ludzkości, mówiąc górnolotnie. I wiemy, że i sam Władimir Putin, i władze na Kremlu wielokrotnie wskazywały, że są w stanie i zamierzają nawet użyć broni niekonwencjonalnej. Co więcej, wojna na Ukrainie jest na tyle długa, że możemy sobie wyobrazić, że to słowa zostałyby przekute na czyny. I obawa była realna. Władze na Kremlu teraz już stukrotnie się zastanowią, czy użyć tego typu broni. A to dlatego, że moim skromnym zdaniem Chiny są jedynym podmiotem na arenie międzynarodowej w tej chwili, który może wpłynąć na decyzje na Kremlu. Dlatego, że mają dźwignię nacisku po prostu i to wielostronne w postaci po pierwsze ogromnych relacji handlowych, po drugie pobierania rosyjskich surowców energetycznych, po trzecie, mimo że Chiny nie zawierają sojuszy wojskowych, czy w ogóle sojuszy, to jednak to są relacje bardzo partnerskie i wspólny jest przeciwnik, Stany Zjednoczone i Zachód. W tym sensie zerwanie tych więzi byłoby dla Putina przeciwskuteczne i są do tego relacje biznesowe, różne inne. W efekcie Chiny, gdyby chciały, na razie nie chcą, bo to nie jest w ich interesie, mogłyby wejść nawet bardzo silnie jako mediator, rozjemca, jeszcze silniej niż kiedykolwiek to zrobiła Turcja, która kilkakrotnie już grała tę rolę Recep Tayyip Erdoğan. W tym sensie to jeszcze jest przed nami, no bo rozmawiamy niestety ciągle podczas wojny. A obydwie strony, które bezpośrednio ze sobą walczą, nie wyrażają woli rozmów pokojowych. Jest to dialog głuchych. Nie ma na razie woli rozmów pokojowych. Jest wola walki, niestety, i końca tego na razie nie widać. W tej chwili sytuacja jest taka, że zaczyna nam się dosłownie na oczach rysować znowu świat dwubiegunowy, taki jaki był. Nawet niektórzy mówią o nowej ziemnej wojnie i prezydent Joe Biden nawet na Bali zaznaczył, że on nie wyobraża sobie, że będzie nowa zimna wojna, bo to w tym kierunku zmierzało. Ta nowa zimna wojna polega na tym, że znowu wyłoniły się dwa bloki po wojnie ukraińskiej. Jeden wokół Stanów Zjednoczonych, liberalny Zachód, który się gorzej lub lepiej, ale zjednoczył. A po drugiej stronie znowu jest Wschód, tylko że nie jest to Kreml, a Chunanhai, czyli władze wokół Chin. I te dwa bloki coraz bardziej się konsolidują. Jeden jest liberalny, demokratyczny, drugi jest nieliberalny, autokratyczny. I te dwa bloki nie dość, że ze sobą konkurują, co widać na Ukrainie również, to zaczęły walczyć o światowe południe, o Indię, o Indonezję, o Afrykę, o Amerykę Łacińską. I to widać jak na dłoni. W tym sensie te relacje chińsko-rosyjskie są kluczem, bo to są dwa ważne organizmy,
Indie jednak są swing state, państwem takim wahadłowym, kołyszącym się i grającym swoje. Ani z Zachodem, ani z południem do końca, mimo że są jego częścią, ani z tym wschodem, szczególnie pod kuratelą chińską na pewno Indie nie pójdą. I wobec tego Chinom w tej chwili Rosja jest potrzebna, bo dla Chin najważniejsza rozgrywka jest ze Stanami Zjednoczonymi na Morzu Południowochińskim, o Tajwan, co bezustannie jest i będzie wracało, to ja jestem tego pewien. I w tym sensie Chinom potrzebni są już sojusznicy. Chiny jako kraj nie zawierają sojuszy, mają jednego tylko papierowego sojusznika, to jest Korea Północna, i mają jednego realnego sojusznika, co od dziesięcioleci pokazują sondaże opinii publicznej, czyli Pakistan, bo ze względu na Indię. Natomiast zdolności sojusznicze Zachodu, Stanów Zjednoczonych są niepomiernie większe, bo mogą współpracować i współpracują z Europą Zachodnią, Unią Europejską, z Wielką Brytanią, z Japonią, z Australią, z Nową Zelandią. Chiny, jak mówię, mają Pakistan, no i dlatego tak potrzebna jest im Rosja, również jako partner nie tylko handlowy czy surowcowy, ale partner strategiczny, polityczny. I dopóki ta kwestia jest w grze, że Tajwan, Morze Południowochińskie i rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi, to trzeba wszystko, co było, odłożyć na półki. My o tym pamiętamy, mówią Chińczycy, mają swoje mapy, ile to im carska Rosja zagarnęła ziem, ale nie wrócą z tym w 100% w najbliższym czasie. Kiedyś może taki czas przyjść, ale nie jest to ta chwila. Ja chciałbym podkreślić Państwu, naszym słuchaczom i odbiorcom, że zanim jeszcze zaczęto mówić o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, to ja już znałem chińskie plany, w których ten Centralny Port Komunikacyjny, tylko się tak nie nazywał, już był. Chińczykom wyszło z mapy. My mamy takie tradycyjne przekleństwo między Rosją a Niemcami, bo raz z jednej popysku, raz z drugiej popysku, a czasami Ribbentrop, Mołotow z obydwu stron. Natomiast z punktu widzenia Chin, z kilku tysięcy kilometrów odległości, nie ma lepszego położenia geostrategicznego niż między Rosją a Niemcami, a szczególnie, że terytoria poradzieckie, inna rzeczywistość, a tam Unia Europejska. I Chińczycy, kiedy narysowali to, co się dzisiaj nazywa inicjatywa pasa i szlaku, czyli te dwa jedwabne szlaki i głównie ten lądowy, no to im wyszło, że to idzie z Chin przez Kazachstan, Rosję, Białoruś, potem trafia na Małaszewicze i wyrysowali, że taki właśnie hub, czyli ten węzeł komunikacyjny, powinien być gdzieś w okolicach Łodzi. I potem przyszli do nas, chcieli zdobyć działkę na budowanie go. Nasze władze na to nie pozwoliły. Chińczycy pragmatyczni poszli do Kutna, z merem Kutna podpisali odpowiednie porozumienia. No i teraz te kontenery z Chin płyną przez Kutno, czyli to jest pokazane, że z punktu widzenia geostrategicznego to Polska jest państwem środka w Europie Środkowej. Natomiast czy wykorzystujemy swoje atuty? No to na razie widzimy, że raczej mamy konflikty z naszymi sąsiadami bezpośrednimi i na wschodzie i na zachodzie, aniżeli wykorzystujemy ten swój potencjał środkowego czy centralnego położenia. Stany Zjednoczone mają ogromne zdolności sojusznicze, Chiny znacznie mniejsze. W kwestii Tajwanu to inaczej to trzeba rysować. Mianowicie na tym 20. zjeździe w październiku Komunistycznej Partii Xi Jinping dostał trzecie życie, czy trzecią kadencję, a prawdopodobnie rządy dożywotnie, i on dostał mandat na zrealizowanie swoich wytyczonych już i narysowanych nawet na papierze celów. Celem głównym, docelowym, takim ostatecznym
jest do 2049 roku, na stulecie Chińskiej Republiki Ludowej, z utworzenie z Chin znowu kwitnącej cywilizacji, czyli ma być wielki renesans chińskiego narodu. No i jest więcej niż oczywiste dla każdego Chińczyka i każdej osoby zajmującej się Chinami, że nie będzie żadnego renesansu, jeśli po obu stronach cieśniny tajwańskiej są organizmy z Chinami w nazwie, bo po jednej stronie jest HRL, czyli Chiny komunistyczne, ludowe, lądowe czy kontynentalne, jak je zwał, a po drugiej stronie jest Republika Chińska na Tajwanie, bo taka jest oficjalna nazwa, to jest przedłużenie Chin republikańskich, jakie istniały po upadku cesarstwa do 1949 roku, a potem reżim Chiang Kai-sheka i 2 miliony jego wyznawców trafiły na Tajwan. Zresztą najpierw była krwawa łaźnia, żeby teren przygotować. I teraz Xi Jinping postawił sobie za cel zjednoczenie wszystkich ziem chińskich. Putin postawił sobie za cel zjednoczenie wszystkich ziem ruskich i widzimy, co z tego wychodzi. Czy Xi Jinping będzie skuteczniejszy? Nie wiemy. I wydaje się, że Putin mu po pierwsze skomplikował sytuację, bo niektórzy mówią, odwrócił uwagę, to teraz Chińczycy szybko zajmą Tajwan. Tak mogłoby się wydarzyć. Ale okazało się, że to bardzo skomplikowało i wściekło Chińczyków do tego stopnia, że jak były niedawno 70. urodziny Władimira Putina, to Xi Jinping nie wysłał mu nawet, to jest znamienne w chińskiej cywilizacji. Natomiast Tajwan skomplikował się jeszcze z dwóch co najmniej względów podstawowych. Mianowicie takich, że on istnieje jako samodzielny byt od 1949 roku, a wcześniej przez 50 lat był pod okupacją japońską, a wcześniej też nie do końca był chiński, chociaż zasiedlany w dużej mierze przez Chińczyków. Czyli to nie było terytorium nigdy zarządzane przez komunistyczną partię, no i specyficzne dla organizmu chińskiego. W tym sensie ten Tajwan przez ponad 70 lat uzyskał własną tożsamość. Coraz więcej ludzi na wyspie, tam jest ich prawie 24 miliony obywateli, identyfikuje się jako Tajwańczycy, albo Tajwańczycy i Chińczycy, ale nie identyfikuje się z mainlandem, z Chinami kontynentalnymi. I to jest niewątpliwie rzecz narastająca do tego stopnia, że w tej chwili w zasadzie jednocyfrowa tylko jest poparcie, że jestem Chińczykiem i jestem za zjednoczeniem z Chinami. I to jest pierwsza rzecz. Druga, że pamiętamy, do pandemii były bardzo głośne i widoczne i bardzo nagłośnione u nas demonstracje w Hongkongu. Hongkong protestował pierwotnie, i już nikt tego nie pamięta, przeciwko ekstradycji dwóch swoich obywateli do HRL, żeby tam poddać ich procesowi karnemu. No i te demonstracje zwróciły uwagę całego świata, ale przyszła pandemia, odwróciła naszą uwagę, a władze HRL w Pekinie zrobiły swoje i w zasadzie teraz 7,5 miliona obywateli Hongkongu jest poddane jurysdykcji HRL. Nie dwóch obywateli, tylko wszyscy. No i to się z punktu widzenia Pekinu okazało bardzo skuteczne, z punktu widzenia mieszkańców Hongkongu raczej opłakane, a z punktu widzenia Tajwanu czerwona płachta. Aha, jeżeli z Hongkongiem to zrobiono, no to z nami mogą zrobić to samo. Wobec tego narasta opór, żeby się absolutnie formule poprzednio zastosowanej jeden kraj, dwa systemy nie podporządkować. No i następne są jeszcze trzy rzeczy, ale innej rangi, mianowicie takie, że po pierwsze Chiny uważają Tajwan za swoją sprawę wewnętrzną. Już w szkole podstawowej, jeśli nie w przedszkolu, dzieci są uczone jednej frazy. Taiwan 这是我们的一部分, czyli jest to integralna część Chin. I to się dzieciom wtłacza.
Każdy obywatel HRL jest przekonany, że Tajwan to jest super chińskie ziemie, tylko że zbuntowane i niepodporządkowane do końca. Natomiast problem polega na tym, że Amerykanie już w czasie wojny koreańskiej, generał Douglas MacArthur określił Tajwan jako amerykański niezatapialny lotniskowiec na zachodnim Pacyfiku. No i tu jest ambaras, bo dwoje nie chce naraz. Więc jest zderzenie chińsko-amerykańskie i ono było widoczne i podczas tej rozmowy Xi Jinping-Biden, pierwszej fizycznej rozmowy obu panów, bo przez pandemię rozmawiali 5-krotnie wcześniej telefonicznie czy przez wideo łącza. Ta kwestia, tutaj wyraźnie widać, że jest clash, że jest zderzenie. Natomiast tam jest jeszcze jeden element, jak wspomniałem, Tajwan po Shimonoseki, po wojnie japońsko-chińskiej, w której Chińczycy dostali łupnia w 1895, trafił pod jurysdykcję japońską. Japonia kolonizowała Tajwan przez 50 lat do końca II wojny światowej i to robiła tak, żeby to był taki przykładowa kolonizacja, czyli bardzo modernizowała, bardzo inwestowała i dobrze jest wspominana. Z reguły kolonizatorzy są źle wspominani, ale na Tajwanie Japonia i jej kolonizacja wspominane są dobrze. No i Japonia jest tym podmiotem na świecie, który najlepiej rozumie, co by oznaczało zjednoczenie Chin. Mianowicie to byłby numer 1 nie tylko w gospodarce i handlu, ale również w technologiach, bo przecież to jest 65-70% półprzewodników w światowej skali, prawda? Tu się toczy walka w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, chyba bestsellerem numer 1, gdy rozmawiamy, jest książka zatytułowana Chip War, czyli wojna o chipy. Bez Tajwanu i Filipin Amerykanie nie kontrolują zachodniego Pacyfiku. Muszą się cofać na Hawaje i na Guam, no to na drugi łańcuch wysp. Natomiast ja w ubiegłym roku, dokładnie w grudniu, wydałem książkę o Chinach ery Xi Jinpinga i musiałem dopisać jeszcze cały rozdział o wydarzeniach 2022 roku, bo i w Chinach, i wokół Chin wydarzyło się tyle, że zmienia perspektywę. Co się wydarzyło w Chinach? No przede wszystkim to, że Chiny, jak wiemy, są kolebką, w cudzysłowie, tej pandemii COVID-19, bo to stamtąd wyszło, prawda? Pamiętamy. Do dziś zresztą nie wiemy, co tam się do końca zdarzyło. I Chiny już w pierwszym roku dokonały twardego lockdownu w mieście Wuhan. To poskutkowało i już we wrześniu 2020 roku była wielka uroczystość w gmachu parlamentu, transmitowana przez tamtejszą telewizję centralną i eksponowana, że Chiny zakończyły wojnę z COVID-em. I co więcej, na koniec 2021 roku Chiny miały wzrost 8,1% PKB. Czyli wróciły na normalną ścieżkę rozwoju, wzrostu i funkcjonowały w miarę normalnie, chociaż się zamknęły. Pamiętamy przygody naszych sportowców na zimowych igrzyskach w Pekinie, prawda? Że dotarcie do Chin było trudne, ale one funkcjonowały. No i wiosną tego 2022 roku przyszła niespodzianka. Dwa chińskie farmaceutyki, 2 chińskie szczepionki okazały się być nieskuteczne na nową wersję zakażenia, na Omikron. No i rozpoczęły się twarde lockdowny. Na 2,5 miesiąca zamknięto Szanghaj. 26 milionów mieszkańców, prawie 4% PKB całych Chin. W każdym razie te lockdowny proszę sobie wyobrazić, do nas to jednak nie do końca dociera, że na przełomie kwietnia i maja tego roku blisko 400 milionów Chińczyków było w twardych lockdownach. W chwili, gdy rozmawiamy, blisko 200 milionów Chińczyków jest w lockdownach i kwarantannach. I są nowe źródła zakażenia, czy ogniska zakażeń. W tym sensie te twarde lockdowny są cholernie kosztowne, natomiast jest również ferment w partii i w społeczeństwie. Ludzie się jednak nawet w autorytarnych Chinach buntują. No i to powoduje, że jest zupełnie inna wewnętrzna dynamika,
a na to nałożyła się oczywiście wojna ukraińska. Pamiętamy 24 lutego 2022 roku, ale ja mówię, że wcale nie mniej ważna jest inna data, 4 lutego 2022 roku. To jest dzień otwarcia zimowych igrzysk w Pekinie. Tam pojechał Władimir Władimirowicz Putin i wydano wspólne oświadczenie, jest dostępne w internecie, 8-ponadstronicowe, w którym Xi Jinping i Władimir Putin w zasadzie zarysowali nowy ład światowy. Ten, o którym mówiłem na samym wstępie naszej rozmowy, że wyłaniają się dwa bloki, które zaczynają ze sobą walczyć o światowy prymat i hegemonię. No i to jest już zupełnie inna dynamika. Potem jeszcze w sierpniu tego 2022 roku, już w ramach tej nowej dynamiki ścierających się bloków, pani Nancy Pelosi, jakby nie było trzecia w precedencji polityk w Stanach Zjednoczonych, wylądowała na wyspie Tajwan. No to był potężny policzek dla Xi Jinpinga. No i Chińczycy w odpowiedzi na to zastosowali to, co być może zastosują jeszcze kiedyś, a mianowicie blokadę morską i powietrzną całej wyspy, bo Tajwan niestety nie ma surowców energetycznych. On wszystko musi sprowadzać, ściągać. I ta rozgrywka jest przed nami. I szło wszystko w kierunku nowej zimnej wojny. Szczęśliwie został taki rozejm zawarty na wyspie Bali, kiedy doszło do spotkania Joe Biden-Xi Jinping, ale ja nie mam żadnych złudzeń i każdy dobry obserwator Chin czy sceny międzynarodowej wie, że to są zderzenia strukturalne, więc długofalowe i zasadnicze i to jest tylko zawieszenie broni, rozejm, pieredyszka byśmy powiedzieli, ale to jest na agendzie i pozostanie. Chiny to jednak starożytna cywilizacja, która przetrwała, charakteryzuje się ciągłością do tego stopnia, że gdyby pan poszedł do wczesnych klas chińskiej podstawówki i wziął, czego dzieci się uczą, to one się uczą z tekstów dotyczących epoki walczących królestw, czy wiosen i jesieni, 5., 7., czasami stulecie przed naszą erą. I to jest teraz jeszcze umiejętnie podsycane przez coraz bardziej nacjonalistyczne władze obecne. Czyli Chiny to nie jest jedno z kolejnych państw, tylko to jest właśnie cywilizacja i to cywilizacja, która jest w fazie odrodzenia. Ja w Chinach byłem po raz pierwszy w połowie lat 70. ubiegłego wieku, więc to jest moje osobiste doświadczenie, jak one wyszły z poziomu państw środkowoafrykańskich do pozycji numer 2 na globie, której dotychczasowy hegemon Stany Zjednoczone poważnie się obawia i słusznie. W tym sensie mamy do czynienia z odrodzeniem starożytnej cywilizacji, która na dodatek jest państwem komunistycznym, a tam najważniejsze, u nas się mówi rynek bez granic, a tam najważniejsze zawsze było, a szczególnie teraz jest, państwo. No i jest jeszcze ta komunistyczna partia, którą my uważamy, że jest jedną z kolejnych partii, jakie my znamy. Nie, bo to jest 96 milionów ludzi, to jest po prostu, to są nowi mandaryni, to jest chińska elita władzy. Wszystko, co się w tej partii dzieje, będzie określało przyszłość tego państwa, tego organizmu i w tym sensie nie można stosować zachodnich miar do tego, co się w Chinach dzieje. A my za wszelką cenę chcemy, żeby oni byli tacy jak my. Kiedy się uczyłem chińskiego, powiedzmy pół wieku temu, to się ludzie na mój widok w głowę pukali, co ja nie mam co robić, bo wtedy to była czysta egzotyka. Po co się tym zajmować gdzieś daleko od nas? Komunistyczna satrapia, biedna jak jasna cholera. Natomiast dzisiaj nie interesować się Chinami, to wykazać swoją po prostu brak wiedzy czy brak rozeznania. Trzeba po prostu o tych Chinach i szerzej powiem
o Azji Wschodniej trzeba powiedzieć więcej, ponieważ ja swoim studentom wtłaczam do głów, że mamy do czynienia z czymś, co się nazywa w literaturze fachowej power shift, przesunięciem ośrodka siły z Atlantyku na Pacyfik. Proszę sobie przypomnieć, że już administracja Baracka Obamy mówiła o pivocie do Azji, czyli zwróceniu się, przeosiowaniu, przejściu z Atlantyku na Pacyfik. No bo tam są nie tylko Chiny, tam jest Japonia, tam jest Tajwan, tam jest Korea Południowa, tam są półprzewodniki, tam są wysokie technologie. To już nie tylko handel i gospodarka, ale i najwyższe technologie. To jest tektoniczna zmiana. Ona nie brzmi dobrze, bo ona spycha Europę, Unię Europejską na peryferię Eurazji, ale taka jest prawda, że od czasu administracji Donalda Trumpa mamy power politics, mamy znowu wielkomocarstwową grę. Niekoniecznie jest to koncert mocarstw, tylko trochę kakofonia mocarstw w tej chwili. No i trzeba się interesować i Indiami bardziej, i Chinami, i Japonią by wypadało, a z Korei Południowej ile Polska nagle zaczyna sprowadzać sprzętu wojskowego? Skąd to się wzięło? A Korea Południowa okazuje się, że obok Estonii jest najbardziej osadzona w wielkopasmowym internecie. Stany by się tak nie denerwowały i nie były takie wściekłe, gdyby już nie szkodziły. I szkodzą co najwięcej, zaczynają wyprzedzać Stany w niektórych dziedzinach, w niektórych branżach wysokich technologii i również w kosmosie. Chiny mają jedną przewagę konkurencyjną nad Stanami i Zachodem, która nazywa się ziemie rzadkie. To jest te 18 pierwiastków, bez których nie ma postępu naukowo-technicznego. I one do niedawna miały monopol na wydobycie i eksport, prawie 90%. Teraz to już jest mniej, 70%, ale Chiny idą w kosmos za ziemiami rzadkimi, merkantylnie. No i to jest potężne wyzwanie, bo Chiny, Xi Jinping ogłasza nie tylko ten wielki renesans, ale zapowiada, że do 2035 roku Chiny mają być społeczeństwem innowacyjnym, a więc opartym już na wysokich technologiach i klasie średniej. Chiny przez wieki były największym organizmem gospodarczym świata. Aż do wojen napoleońskich, do tego stopnia, że w latach 1820 przed niesławnymi w Chinach wojnami opiumowymi Chiny dawały 1/3 światowego PKB, prawie 3%. Natomiast kiedy Chiny przeszły przez to, co oni nazywają stulecie narodowego poniżenia, czyli były powstanie Taipingów, bokserów, rozpadło się cesarstwo, były wojny soldatesek, Ciumfa, były dwie agresje japońskie, no i zawsze krwawa wojna domowa między Kuomintangiem, partią narodową, a komunistyczną partią, to kiedy Mao Tse-tung proklamował w 1949 roku HRL, to ona dawała 3,5% światowego PKB, czyli 10-krotnie mniej. A na koniec epoki Mao Chiny dawały 4-4,5%. Dzisiaj, gdy rozmawiamy, Chiny dają nominalnie 18% i za chwilę mogą wyprzedzić Unię Europejską po Brexicie, bez Wielkiej Brytanii. Natomiast Stany Zjednoczone dają w tej chwili 22-23% w sensie nominalnym i mają jedną z kolei Amerykanie przewagę konkurencyjną, o której się u nas nie mówi i nie wie, a szkoda. Mianowicie Ameryka jest w tej chwili eksporterem surowców energetycznych, bo dokonała się rewolucja łupkowa. I oni chcą również do naszego gazoportu w Świnoujściu dostarczać skroplony gaz. W tym sensie Stany Zjednoczone nie są skazane ani na Rosję, ani na Bliski Wschód, bo są samowystarczalne, a co więcej są eksporterem. I wobec tego Chinom będzie trudniej takiego partnera dogonić, czy konkurenta. Natomiast jeśli chodzi o parytet siły nabywczej, inny sposób liczenia gospodarki, ja zresztą raczej się ku niemu przychylam, że on jest bardziej adekwatny do rzeczywistej miary, to Chiny już od 2015 roku są największym organizmem i Stany Zjednoczone coraz bardziej od nich odstają. No i gdyby
w sposób pokojowy udało się połączyć organizm chiński, lądowy z Tajwanem, no to automatem mamy numer 1 również w dziedzinie wysokich technologii. Rosja to inna kultura. Rosja to kultura bojarska, a Chiny to kultura starożytna konfucjańska. Na czym polega różnica? Właśnie jej doświadczaliśmy. Kultura bojarska, mam przeciwnika przed sobą, to go walę pałą w łeb albo walę głową w mur. I albo się odbiję, albo przejdę. I Putin właśnie tego doświadczył. A cywilizacja chińska od Sundzy, od starożytnych strategów mówi, szczęk oręża to klęska stratega. Czyli wojna to jest najpierw operacja myślowa, a wypuszczenie wojska to już jest ostateczność. A nie jak Putin najpierw wysłać wojsko, a potem dowiedzieć się, że jest zardzewiałe, przepite i niedoinwestowane. Wobec tego cywilizacja chińska jest bardziej wysublimowana i bardziej w ten sposób dla przeciwników niebezpieczna, bo Chińczyk to mówi, nie sztuka przeciwnika pokonać w walce, sztuka przeciwnika pokonać bez walki, czyli przechytrzyć go, oszukać, zastosować fortel. O, to jest po chińsku. Ja wydałem aż 3 tomy, chiński tryptyk poświęcony chińskiej transformacji, bo był to proces, którego tak się losy moje złożyły. Częściowo byłem naocznym świadkiem, więc myślę, że trochę więcej rozumiem. I wiem, że Chiny dokonały niesamowitego skoku, co jest widoczne w statystykach i jeszcze bardziej widoczne, kiedy się tam pojedzie. I wręcz stawiam twarde tezy, że Chin w tej chwili z zewnątrz obalić się nie da. Czyli jeżeli Chiny narobią sobie bigosu, to zrobią to same i zdaje się, że właśnie to jesteśmy znowu tego świadkami, a mianowicie Chiny dotychczas były pragmatyczne, trzeźwe, zdroworozsądkowe i chyba najsilniejszą ich kartą atutową była zdolność adaptacji, dostosowania siebie wewnętrznie i na arenie zewnętrznej do zmieniających się okoliczności. Natomiast 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin znowu deifikował cesarza, znowu wskazał jedynowładcę, który otoczył się Potakiewiczami, chociaż niektórzy z nich są też technokratyczni. I mam taką tezę, że autokracja, nie mówiąc już o totalitaryzmie, na krótką metę może być skuteczna i efektywna, ale na długą metę jest historia powszechna i historia Chin to pokazuje. Na długą metę to jest recepta na katastrofę. Więc naważyli sobie tego losu, będziemy się przyglądać, ale z większym dystansem, bo to, co się w systemie politycznym w tej chwili w Chinach dzieje, dla człowieka o demokratycznych przekonaniach absolutnie do zaakceptowania nie jest. No ale przecież my tego systemu nie zmienimy. Oni sobie taki wybrali, prawda?